Siema, witam w kolejnym odcinku gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję Wam grę Advance Wars 1 i 2 Reboot Camp. Czy jest to po prostu remake gry, albo remaster, albo remake z Game Boy Advance'a. Tak nietypowo, prawda? Z Game Boy Advance'a. Gra, która miała się ukazać już dużo wcześniej, chyba z rok wcześniej, ale ostatecznie podobno przez wojnę na Ukrainie została jej premiera o rok, ponad chyba nawet rok przesunięta. I są to po prostu dwie pierwsze części gry Advance Wars z Game Boy Advance'a na jednej. O, nie mam tej gry, zaraz muszę po nią pójść. Ok, zapomniałem, że zostawiłem ją w innym miejscu. I okładka, jak widać, jest dwustronna. Ta środkowa część okładki to jest okładka z drugiej części, właśnie z tym takim robotem, bo tam się walczy z taką armią robotów. A to jest z pierwszej części. Bardziej mi się w sumie ta pierwsza okładka podoba, więc nic nie zmieniam. Wkładamy grę i będziemy zaraz testować. Gra zaczyna się animowanym intrem. No oczywiście na Game Boy Advance nie mogło być mowy o żadnego rodzaju intrach. Tam nie było na kartridżu na to miejsca. A na Switchu jak najbardziej. Mamy ładne anime, intro w wersji anime, które nam prezentuje wszystkich bohaterów. To są dowódcy, których będziemy mogli wybierać właśnie w misjach. W danych misjach będziemy mieli do wyboru, jakim dowódcą chcemy grać. Ogólnie gra to jest turowa gra strategiczna, gdzie po takiej mapie złożonej z kwadracików poruszamy się naszymi małymi wojskami. No i walczymy, wykorzystując różne na przykład ułożenie terenu, że na przykład jak jesteśmy wyżej, no to większej obrażeń zadamy, jesteśmy lepiej kryci, mniej sami poniesiemy strat, albo jak jesteśmy w mieście, to za budynkami też jesteśmy lepiej chronieni, więc tak to wygląda. Odpalamy i zobaczymy. To jest pani, która ona jest taką jakby trochę komentatorką i trochę tutaj wszystkiego nas uczy, więc nie będziemy się teraz skupiać tylko zaczynamy. No i można właśnie zagrać w jedynkę i w dwójkę. Dwójka niby, że jest jeszcze nie odkryta, ale tak naprawdę można w nią od razu zagrać jak się chce, tylko nie jest to zalecane, żeby właśnie lepiej grać po kolei. Weźmiemy tą jedynkę no i niestety na początku jest tutorial, którego się nie da niestety pominąć. Weźmy tryb klasyczny, nie casualowy, bo ja umiem w to grać. Czemu ta flaga wygląda jak flaga Ukrainy? No, nieważne. No i musimy po kolei, no okej. No to zaczynamy. Misje treningowe, przy okazji będzie to takie wprowadzenie, które pokaże właśnie o co chodzi w tej grze i jakie są zasady. No, grafika jest gruntownie zmieniona, niestety moim zdaniem na niekorzyść, bo wygląda kurczę jak z jakiejś taniej gry indie, tak jak widać, mało szczegółowo, pastelowo i tak wszystko wygląda jak plastikowe zabaweczki. Jedynie obrys to jest fajne, tak jakby to było w pudełku, natomiast no, te gry z Game Boy Advance'a miały lepszy wygląd, moim zdaniem dużo lepszy. Więc bierzemy tego żołnierzyka i każemy mu się przemieścić. Możemy w obrębie tych niebieskich pól się przemieszczać. Tam jest zasięg po prostu i no jak już wykorzysta swój ruch, to wyszarza się koleś i jego tura się kończy, a ten natomiast może zaatakować tamtego, więc przesuwamy się koło niego i wybieramy opcję Fire i będziemy go atakować. I wtedy załącza się taka scenka po prostu, gdzie nasi wojacy walczą jeden z drugim. No i ci, co zawsze atakują jako pierwsi, to zadają większe obrażenia niż ci, którzy się bronią, dlatego my straciliśmy tylko 2, a oni aż 5. No i teraz kończymy turę i teraz jest tura przeciwnika, więc teraz oni zaatakują nas i no z grubsza na tym gra polega. Gra jest bardzo podobna do gry Wargroove, którą kiedyś już prezentowałem. Link będzie w opisie pod filmem do tamtej prezentacji. Z tym, że no ten Wargroove był raczej wzorowany na Advance Warsie z tego względu, że
że po prostu no był pierwszy. Warcraft to jest taka gra bardziej w klimatach fantasy, tam się walczy bardziej właśnie łukiem, mieczem, czarami. No a tutaj to mamy typową wojnę militaria, walka karabinami, czołgami, samolotami, statkami. Także tak wygląda ogólnie sterowanie podstawowymi żołnierzykami. Zaraz w kolejnej lekcji będzie to już trochę bardziej rozbudowane. Więc teraz będzie walki miejskie, też będzie tutaj pokazane. Ja tą grę znam bardzo dobrze, bo ja jedynkę to przechodziłem nawet nie tak dawno, bo chyba z rok temu, może nawet mniej. Przechodziłem w wersji na Game Boy Advance, na emulatorze. Więc jeszcze dobrze to wszystko pamiętam. I tu możemy zajmować budynki. Bierzemy nasze... No, nie trafiłem kursorem. Bierzemy żołnierza. Niestety musi nam wszystko wytłumaczyć jak krowie na rowie. Wchodzimy na budynek i bierzemy capture. I wtedy tyle, ile nasz żołnierz ma życia, czyli 10, to tyle może przejąć w jednej turze. Budynek ma, zawsze pełny budynek taki normalny ma 20, więc potrzeba 2 tur, żeby w pełni go zająć. Tak jak widzicie, tu mamy żołnierza, który ma 10, budynek ma 20, więc 10 przejęliśmy, no i w kolejnej turze będziemy mogli jeszcze raz tupnąć i przejąć cały. I korzyść jest taka, że jak przejmiemy cały budynek, to wtedy po pierwsze jak w nim jesteśmy, to się leczymy, jeżeli jesteśmy ranni, a po drugie jeżeli skończy nam się amunicja, bo w czołgach na przykład albo paliwo też się kończy, bo to nie jest tak, że sobie jeździmy bez końca i strzelamy, to wówczas możemy właśnie w budynkach odnowić sobie pełne paliwo i pełną amunicję, więc warto jest miasta przejmować. Tak jak widzicie tutaj, my jesteśmy na górze i oni są na górze, więc i zarówno my jak i oni jesteśmy dość dobrze chronieni, więc nie stracili tak dużo jakby stracili, gdyby stali niżej. Czyli ta tura już jest zakończona, bierzemy koniec tury. Nie kończą się automatycznie, a moim zdaniem powinno być tak, że jak już wykorzystaliśmy wszystkie ruchy, to powinno się samo kończyć. No i teraz tutaj oni nas atakują, oni są na otwartym polu, mają defens na 1, my mamy defens na 3, bo jesteśmy w mieście, więc oni zaatakowali pierwsi, więc zadali nam i tak większe straty. No ale jakbyśmy byli na otwartym polu, to zadaliby nam jeszcze dużo większe, nie? Bo zawsze ci, co atakują pierwsi, to większe zadają obrażenia. No i ten nam zada teraz poważne obrażenia, bo mamy tylko 8, a nie, oni mają 5, no to nie, to aż tak bardzo nam nie zada, bo mieli po prostu mniej żołnierzyków. No i koniec ich tury, teraz ich wykończymy. No i teraz właśnie on sobie może przejąć ten budynek do końca. I teraz on będzie nasz budynek i tak jak mówiłem, będzie się można w nim leczyć i uzupełniać zasoby brakujące. A ten z kolei ma tylko 6, więc w tej turze i tak by go nie zajął, brakłoby mu czasu, więc lepiej jest zaatakować po prostu tamtego żołnierza, niż tracić czas na przejmowanie, bo i tak byśmy tego nie zdążyli zrobić. Nie ma to sensu. Więc teraz wykończymy ich wszystkich. Ten już padnie, bo ma tylko 2. Ok. Oczywiście jak już przejdziemy tutorial i później gramy sami, to już nie ma żadnych podpowiedzi. Gramy według własnego uznania, robimy wszystko to, co chcemy. No więc teraz będziemy dokończać tych, ale chyba jeszcze ich nie załatwimy, bo są dobrze chronieni. No właśnie. Góra zapewnia im niestety ochronę. Więc dobra, ta tura jest już zakończona. Dzień drugi. I co oni nam zaserwują? Dużo to nam nie zrobią, bo są na otwartym polu. No i bierzemy się za wykańczanie ich. O, widzicie, supply tam się pojawiło. Po prostu uzupełnili amunicję, bo oni też mają jakieś tam ograniczone możliwości poruszania się. Dobra, odstrzeleni. Ale ciekawe, że wszyscy noszą takie karabiny wyglądające jak M16. Jedni i drudzy, tak jakby Amerykanie walczyli z Amerykanami.
Patrzcie, jedni i drudzy mają takie M16. Dobra. No i mamy wszystkich rozpykanych. Też można te niebieskie budynki przejmować. Tak samo trzeba na to. Też mają 20 punktów i tak samo się je przejmuje, tak jak i te szare. Dobra. I później też będziemy mieli takie różne koszary, gdzie można będzie rekrutować nowych żołnierzyków albo nowe pojazdy. I to będzie wymagać kasy, a kasę będziemy mieli, tym więcej kasy będziemy dostawać na turę, im więcej będziemy mieli przejętych budynków. Więc warto też jest odbijać budynki przeciwnika, ponieważ im mniej mają budynków, tym mniej kasy dostają. I tutaj jest trochę taktyki pokazane. Przede wszystkim tym, co migają na szaro, właśnie brak paliwa, brak amunicji, to one właśnie, tak jak mówię, muszą odnowić zasoby, więc wysyłam go do miasta. Z kolei tutaj tak, te czołgi, żeby zablokować, bo tak, mogą przejechać tylko mostami, przez czołgi nie mogą przez wodę jeździć, ani ludziki, znaczy ludziki mogą, przez taką wąską rzekę mogą, tylko tam 2 tury chyba zajmuje, jak pamiętam. Więc tutaj nam poleciła, żeby stanąć tu po prostu, żeby zablokować jedyną drogę przejazdu. Więc tak robimy. A i można łączyć jednostki. Jak ten ma 4 i ten ma 6, to można po prostu połączyć te jednostki w jedną i wtedy ma 10, ma całe życie. No nie? I teraz jeszcze będzie taka sprawa, że będą nam pokazywać, że możemy uzupełnić nasze brakujące zasoby za pomocą właśnie takiego transportera opancerzonego. On może przewozić ludzi, ale może też supply dawać, no nie? Czyli zasililiśmy tą artylerię za pomocą właśnie tego pojazdu i teraz on może sobie już strzelać. On ma duży zasięg, więc zaraz zobaczycie jaki. Czyli on bierze fire, o i ten jest w zasięgu, niebieski czołg, więc zaraz dostanie strzała z artylerii. No już przetrzebiony został konkretnie. I cóż. A jeszcze chyba będziemy, właśnie jak przejmiemy ich budynki, lub pokonamy ich wszystkich, lub przejmiemy ich główny budynek, jakby ten został przejęty, to byśmy od razu przegrali, bo to jest taka główna baza jakby. Oni też mają tu swoją główną bazę na końcu. Więc możemy od razu się tam udać. Nie będziemy musieli nawet z nimi walczyć. I teraz, o, proszę bardzo, jedziemy tu i wysadzamy tego kolesia od razu. Od razu go wysadzamy teraz na tym budynku i od kolejnej tury on już będzie mógł go przejmować sobie swobodnie. Czyli tam turę mamy zakończoną. Oczywiście to jest tutorial, tu wszystko jest według schematu, ale pokazuje nam to właśnie zasady działania. W międzyczasie ten stoi na moście, ma defens na 0, no my też mamy defens na 0, więc trochę nas przetrzebili niestety. No ale już jest droga zablokowana, nie są w stanie przejść dalej. A my możemy działać. Ten się trochę ulepszył, o 2 się ulepsza w każdej turze, jak stoi w domeczku. Więc ten może przejmować. Czyli w kolejnej turze już to przejmie tak naprawdę. A ten może atakować. Jakby kilku było w zasięgu, to wtedy możemy sobie kursorem wybierać, którego chcemy zaatakować. Zniszczony. Z artylerii. Dziękuję bardzo. I jeszcze bym sobie tu pojechał, żeby zablokować most. No i w sumie to tego można ewentualnie o 1 krok, ale to nie ma znaczenia, bo w kolejnej turze już przejmiemy ten budynek i wygramy z automatu i te jednostki już im się na nic nie zdają. Ten transporter postawiłem tu tylko jako barykadę, bo transportery niestety nie strzelają. One tylko mogą przewozić ludzi i paliwo i amunicję. O, widzicie, wszedł do wody, bo on może w jednej turze może wejść do wody, a w drugiej może z niej wyjść, czyli potrzebuje 2 tur na pokonanie rzeki. Ale my już kończymy, bo przejmujemy ich HQ, główny budynek, i tym sposobem już oni przegrali. To jest najważniejszy budynek, jak się go straci, to się przegrywa.
Więc tak wygląda z grubsza ta gra. Bardzo przyjemna jest, naprawdę, polecam. Dwójka też jest fajna, tam jest właśnie motyw walki z robotami. Tam się wszystkie te frakcje jednoczą przeciwko wspólnemu wrogowi. Więc też jest fajnie. No i pierwszy taki tutorial mamy zakończony. I chyba teraz zacznie się właściwa rozgrywka dopiero. Dobra. Więc to chyba tyle. No nie ma co dłużej przedłużać tego gameplayu. No bardzo fajna gra, naprawdę polecam. Godna polecenia Advance Wars. Jakbyście mieli okazję kupić, to polecam. Jeżeli lubicie strategie turowe, jak wolicie właśnie klimaty fantasy, to Was odsyłam poniżej do linku z gry Wargrove, która jest tego samego typu dosłownie grą, tylko właśnie bardziej w klimatach fantasy i takich średniowiecznych. Także to wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.